the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj taki nostalgiczny, można powiedzieć, troszeczkę odcinek. Coś się zaczyna, coś się kończy. To są moje ostatnie dni na Królestwie 1, 5 czy 4. Odchodzę do 3080, jak wiecie, ale to nie będzie tylko, jakby tak powiedzieć, to nie będzie tylko to z nowości. To będzie też jakby taka nostalgia związana z też kontem. Po parunastu latach też będą zmiany, o które sobie sami odpowiecie, jakie to będą zmiany, kiedy będziecie mieli kolejny odcinek lub też będziecie widzieć zmiany w najbliższych dniach. Więc no, nie będę ukrywał, ja tutaj bardzo jestem bardzo nastawiony tak pozytywnie. Mam nadzieję, że te wszystkie zmiany, które nastąpią w najbliższych dniach i królestwa, kwestia mojej gry na czymś nowym, coś co ciężko było mi podjąć decyzję, zresztą to nie myślałem o tym, wyszła po prostu okazja i po prostu taką decyzję podjąłem. Oczywiście to nie, że kończę z grą czy coś tego typu, po prostu będzie pewna zmiana, która no nastąpiła. Jakby tak powiedzieć, wszyscy moi znajomi, którzy byli u mnie na grupie lub też mieli mnie prywatnie, bo oczywiście dostaniecie nowe powiadomienia a propos jakby tak powiedzieć, dodania do friendsów, bo wiem, że tu parę tych zmian będzie. No i co? Co się kończy? Mam nadzieję, że tutaj, jakby tak powiedzieć, jeszcze przez jakiś okres będę mógł wam pokazać, jak rozwijam Optimus Primala, czy jak rozwijam to jeszcze konto, które widzicie, bo tutaj jeszcze przez jakiś okres będę nad tym kontem czuwał. Będę w sumie przez jakiś okres też grał na 2 konta, więc też będę go rozwijał, więc też będzie, mam nadzieję, że tutaj przyszłościowo no też rozwinę go do takiego pułapu, żeby ktoś z tego był zadowolony. Nie chcę za dużo mówić, bo wiecie, różnie to bywa. Zresztą dużo ludzi mi pisało, że ci, co są wtajemniczeni, no znają temat, że no dobry czas na zmiany i fajna okazja się nadarzyła, więc tylko dlatego ją tutaj, jakby tak powiedzieć, wykorzystałem. Krótko mogę powiedzieć tyle, że mi się zdaje, że kolejne filmiki już może będą z nowościami. Będziemy mogli porobić parę ciekawych rzeczy, będziemy mogli porozmawiać sobie o paru nowych rzeczach a propos giru, konta, rozwijania, jak to wszystko wygląda. Mam też wszystko już ugadane też z content kreatorami, musiałem tam temat z nimi poruszyć, więc fajnie, że do tego też podchodzi się bardzo dobrze i też rozumieją niektóre rzeczy, więc no co tu dużo mówić, zmiany zmianami. YouTuberzy też takie rzeczy robią. Więc jest to bardzo tajemnicze, co ja mówię, ale możecie się oczywiście domyślić, do czego to służy. My nie możemy o tym, wiecie, wszystkiego mówić offen. No ale to konto trochę ze mną przeszło. Czy ja przeszedłem z tym kontem i w sumie nie będę ukrywał, kiedy wracało do mnie po tym, jak mój ziomek to zaczynał ze mną wcześniej, potem on to kontynuował. To mogę powiedzieć, że no mi się zdaje, że wyciągnąłem to konto dość mocno na przestrzeni roku, bo ono chyba tam miało z 1,5 roku temu miało chyba 1 000 000 coś tam KP, jeszcze przed migracją na 3,090, teraz ma 5. 5 dobrych złotych marszy, przygotowane pod combo nowe, zresztą nawet nie wiem, czy tutaj nie zrobimy tego combo kiedyś na streamie. Jak tutaj to combo jakby tak zrobię na sekwencji Arthur William lub też Arthur Philip. Tak samo też na drugiej opcji też będę tam pokazywał parę rzeczy, które będę budował sobie, więc no, na ten moment będziemy tutaj sobie działać na 2 kontach.
Oczywiście do tego dochodzą też farmy, więc farmy też trzeba przygotować na różne opcje pod KVK. No i co? No szykuje się na KVK w 3080 albo w połowie kwietnia, albo końcu kwietnia jest pierwsza rejestracja. Co będzie dalej, kiedy będą pierwsze walki, to będę na bieżąco wam dawał info. Co tu dużo mówić, to konto pamięta parę KD, było dużo fajnych chwil i złych chwil. Nie będę ukrywał, że był taki, nawet śmiałem się, że jest taki okres, że po parunastu tam X wygranych KVK lub też zdobywanych gwiazdach, czy to były na moich kontach, które są teraz farmami, a były one bardzo dobre na KVK 1, KVK 2. Zresztą nieraz wam o tym mówię, że miałem problem z migracją ze względu na to, że te dwa konta mają po prostu za wysokiego TH i no ta siła nie jest adekwatna do tego, co to konto teraz prezentuje, więc gdyby się dało tego TH zbijać albo CH, to byłoby mega. CH, czyli ratusz do 24. No ale tam pozdobywałem różne osiągnięcia, też jeszcze na poprzedni KDK, na poprzedni kontakt, więc zawsze miałem taką, wiecie, jakąś opcję, że wygrywałem KVK. Ostatni raz KVK chyba wygrałem na 3.090, tak, wygraliśmy, to była wygrana bez gwiazdy, KVK 5, więc no już dawno KVK nie wygrane, z 2.732 było blisko raz, z 1.5.4 też było raz blisko, teraz w sumie też było blisko, więc 3 KVK pod rząd, które były na bardzo blisko wygrania, więc no... Wiecie, no tak się potoczyło. W sumie na 2753 też było bardzo blisko, wtedy co 1568 nas zdradziło jako koalicjantów. Stwierdziło, że co z tego, że mamy lepsze DKP, Boże. Co z tego, że macie lepsze DKP, jeżeli no, my mamy mocniejsze KD i królestwa i na pewno nas tam gdzieś oszukaliście w DKP i KP. No tak to wygląda w świecie Rise of Kingdoms. Zresztą 1568 jest znane, tam gdzie grał Mniarchi, z tego, że lubi po prostu gdzieś tam coś przychachmęcić albo odwalić. Więc było, no 2755 też bardzo dobre czasy. Też to konto tam to liznęło KD, ale na chwilę. Więc no fajny okres. Nie będę już miał jeszcze tych starych kadeków, bo tam trochę ich było. Tam bardziej się też grało for fun, ale w sumie na przestrzeni tego ponad roku, no mi się zdaje, że wystrzeliłem bardzo mocno z tym KP, bo ponad rok temu to miało dużo mniej KP. To jest tego, co pamiętam, więc uważam, że 5 milionów to jest dobry wynik. No i co? Jeszcze będziemy na tym koncie tutaj współdziałać. Parę zmian będzie nikowych, ale Optimus dalej zostaje, więc jeżeli ktoś miał znajomych na tym, ja wiem, że tam parę rzeczy pozmieniałem, więc tak mówię, też dostaniecie informacje, jak się będziemy tam mieli gdzieś tam łapać. Grupa zostaje taka, jaka była. Oczywiście jest troszeczkę w ostatnim czasie skrócona, dobrze wiecie dlaczego, więc no i co? Słuchajcie, co tu pozostaje? No mi się zdaje, że taka nostalgiczny odcinek należy, żebyście też wiedzieli, że takie zmiany nadchodzą, są to zmiany na lepsze, mam nadzieję, że tutaj też wam przypadną do gustu te zmiany. No i mam nadzieję, że w Nowym Królestwie się po prostu zadomowię i będziemy mogli tam grać i się rozwijać i naprawdę mam nadzieję, że będzie przyjemnie, fajnie, bo chciałbym, żeby zostać w nas. Nie chcę już się tułać, tak jak Koziołek ma to jak z Pacanowa, się śmieje oczywiście, to zaraz pewnie to wykorzystacie do jakichś memów albo innych przeróbek, ale no nie chcę się tak po prostu chciałbym po prostu być w królestwie, które jest poukładane, pograć sobie. Wiem, że na 3080 się fajnie tam dzieje i mam nadzieję, że będzie naprawdę dobrze i będziemy mogli tam powalczyć kolejne KVK, że pociśniemy. Zresztą jest dużo ciekawych graczy, więc co tu dużo mówić, no jakoś walka w topkach na tą chwilę mnie nie interesuje. Fajnie pograć po prostu w KD, które się rozwija i może być tego częścią.
No i też nie musisz być gdzieś tam tym R4 albo gdzieś tam zawikłany w jakieś, wiecie, rady lub też rozmowy z jakimiś tam królami, bo nawet będąc na 1, 5 czy 4, no to tam troszeczkę byłem w parę rzeczy, no tam mnie zaciągali do dwóch rzeczy, ale no starałem się tego unikać, no ale R4 wjechała parę razy, wjechała też na moje alty, kiedy trzeba było tam tematy rozwiązać w Z5 z ogniem, więc no miałem tam takie parę epizodów, gdzie coś tam robiłem więcej niż nie powinienem, ale to bardziej było z dyplo, więc to nie było nic takiego, wiecie, ja nie chcę być R4, nie chcę być RPR, nie chcę być żadnym w konsilach. Zresztą nieraz mi dajecie informacje a propos, słuchaj, zrób to i to, może Polskie Królestwo, może ze Snowem zrobimy Polskie Królestwo. Uwierzcie mi, ani ja, ani Piotrek tego nie chcemy. To nie byłby dobry pomysł. Zresztą mówiłem wielokrotnie, że mieć królestwo z jednej nacji na KD to nie jest dobry pułap KVK, bo jesteście aktywni tylko w jednym przedziale czasowym. Nawet wiecie, jak w Polsce jest, też niektórzy pracują i ciężko im pozałatwiać wolnego. Zresztą macie przykład niektórych polskich KD, które no nie są aktywne przez cały czas, też szukają zagranicznych graczy, żeby mogli grać, kiedy ich nie ma. No zarywanie już nocek po ileś tam godzin siedzenie, no czasem jest dość męczące. Już teraz, to już nie są te 9-15 lat temu, gdzie bez spania można było siedzieć i siedzieć. Zresztą pamiętam, jak na World of Warcraft chyba 14 czy 15 godzin siedziałem pod rząd, no bo walczyłem o co było wtedy? Jak to się nazywa? O Realm First, jeżeli chodzi o wbicie levelu na postaci na druidzie. Wtedy było to posegrywane pod każdą klasę, pamiętam. I przegrałem chyba jakieś 20 parę minut. Więc no samo to wiecie, no kiedyś się działo dużo więcej i walczyło się o te jakby powiedzmy takie ala speedruny w levelowaniu, więc tu w roku jest dość podobnie, że siedzimy i walczymy i też jesteś online, więc to ogólnie cała taka nostalgia związana z tym kątem, z tymi królestwami. Naprawdę tutaj wiem, że niektórzy z 1, 5 czy 4 oglądacie mnie, guys. I very happy play 1-5-3-4. It's very good KD. Tyle. Nie chcę się tu rozgadywać jakoś bardzo po angielsku, bo ja nie mam jakiegoś perfekt angielskiego, ale no szkoda, że nie wypaliło tam. Naprawdę było fajnie. Było fajnie. Jak przychodziłem do nich tam we wrześniu i kto KVK, co graliśmy wtedy, naprawdę było fajne. Czuć było, że ludzie umieją grać i te bale. Naprawdę, dobrze wiecie, jak z moich streamów, z live'ów czy filmików, ja lubię grać w balach, które wiedzą co mają robić, są zwarte, ciśniemy razem. I naprawdę takie raporty potem cieszą bardziej niż, nie wiem, obicie jakiegoś tam farmera, który wraca, albo gościa, który wraca do domu i tam nieraz tak jak na przykład pani Huni z tego chyba z Królestwa 1.5.5.2 siedziała tylko na plecach i wybijała ich. Wiem, że to jest podejście taktyczne, ale mi się zdaje, że taki gracz powinien być w openie niż siedzieć gdzieś tam na tyłach i wybijać ludzi, żeby zrobić sobie tylko KP. To jest takie moim zdaniem to jest takie sztuczne KP, no ale wiadomo, są tacy gracze, którzy też tak grają, nie? No i tyle. Mi się zdaje, że taki odcinek wam się należał. Więc no co, pozostaje wam tylko czekać na te zmiany, żebyście zobaczyli, co tutaj będzie. No i dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie kanał. Mam nadzieję, że te parę nowych zmian też przyczyni się do tego, że was zachęcę do moich streamów, live'ów. No i co? Trzymajcie się. Elo!